Butański poranek wita mnie, Polo i Kapelusza całkiem przyjemnym śniadaniem w naszym hotelu w centrum stolicy. So we got this much on. Oh, it's super spicy. I just need like a little bit. This chili is not that spicy, sir. No, it's not spicy for you. How's your night? Did you sleep good? Yes, sir. Chcemy zobaczyć, jak wy jadacie tutaj w Butanie, więc my również chcemy tego spróbować. Tego dnia dowiemy się więcej o wierzeniach Butańczyków, które, co za niespodzianka, podobnie jak wszystko w tym kraju, są unikalne w skali świata. Na dobry początek przewodnicy wiozą nas jakieś kilkaset metrów bliżej nieba. Dzień dobry, dzisiejszy piękny dzień rozpoczynamy w butańskiej wersji Świebodzina, czyli pod ponad 50-metrowym posągiem Buddy królującym na wzgórzu ponad stolicą kraju. I to dobra okazja, aby porozmawiać o religii panującej w tym kraju. Jak się zapewne domyślacie, jest to buddyzm, ale nie byle jaki buddyzm, gdyż miejscowy buddyzm jest bardzo specyficzny. We call it Tantric Mahayana Buddhism. It's just a difference of school of thoughts. It originated from Tibet. It's a branch of Tibetan Buddhism. Od czasu zajęcia Tybetu przez Chińczyków, to właśnie Butan pozostał jedną z ostatnich ostoi autentycznej kultury tej części Himalajów. And what influence does it have on life of people? Yeah, it makes us who we are. We live Buddhism here. It's all the way of life. Our culture itself is based upon Tibetan Buddhism. The way we think, way we talk, people, they wouldn't mind you, right? They'll try to live on their own way. It's something that you cannot explain. Okay. Yeah, you can only experience it. Powiem ci, że bardziej mi się podoba tego w Hongkongu. Byłeś? Nie byłem niestety. Też taki wielki tam jest. And how old is the religion here? Because before you had Bon? Yeah. It has been here since the 7th century. Wspomniany Bon to wywodząca się z Himalajów starożytna animistyczna religia, której wpływ w połączeniu z buddyzmem tantrycznym do dziś tworzą wyjątkową tożsamość Butanu. Bon is very animistic, where you sacrifice animal for certain deities to please them. And can you see the influence of Bon still in current times? Yeah, if you go to very remote places, there are a fusion of Buddhism and Bonism together. Chociaż nie jestem fanem zorganizowanych wycieczek, to w tak rzadko odwiedzanym kraju nawet taki tryb podróżowania nie przypomina typowego turystycznego cyrku. Może nie jest to jakiś nie wiadomo jak niedostępny punkt na mapie tego kraju, o ile którykolwiek w Butanie jest dostępny, ale robi niesamowite wrażenie z tymi górami w tle. Gdzie my jesteśmy? A kolejnym punktem na trasie wycieczki okazuje się szkoła tradycyjnego rękodzieła. Muszę wam przyznać, że zwiedzamy tak na zasadzie trochę szkolnej wycieczki, to znaczy teraz tutaj grupa, idziemy tam, zobaczycie sobie to i to, proszę obejrzeć, zrobić zdjęcie, jedziemy do następnego punktu, natomiast to, co mnie najbardziej fascynuje, to sama atmosfera przebywania w takim miejscu, gdzie wszystko jest inne, w ogóle jak te budynki wyglądają, jak ci ludzie się zachowują, jak oni się ubierają. This is the mechanical form of praying. In Paro there is a festival right now. And what festival is it? It's the most important. Do people drink and party and... Yes, like they have some like galas and all of that. So we have to change rooms. I don't drink alcohol, so I don't want to be bothered by that. I'm coming by night, you know. Czyli to są, proszę państwa, butańskie
akademiki. Mam wiele ciekawych wspomnień z akademików, ale wyglądały one trochę inaczej. Trafiliśmy na klasę, gdzie te chłopaki robią maski z drewna. Dzięki przy okazji za narrację do mojego filmu. Nie za co. Is this an exam? Normal class. Normal class. Sorry for interrupting. It's okay? So, from Poland. Poland. We love entertaining. Ah, okay, that's good. Have some chocolate. Really? Yeah. Thank you. Very good. Thank you. Kara za złe sprawowanie. Narysuj 1000 twarzy Buddy. Nagroda za dobre sprawowanie. Narysuj 1000 twarzy Buddy. The rice that we eat every day is brought from India. Yes. So we are politically very much aligned towards India. Very thankful to them. Pan nas zabrał po drodze na market warzywny. Nie bardzo wiem po co. Prawdopodobnie po to, żeby się pochwalić, że wszystkie warzywa i owoce w Butanie są w pełni organiczne, nie używają tutaj pestycydów. O, taka to informacja. A my tymczasem możemy przejść się, obejrzeć sobie malownicze główki czosnku. A co ja mogę dodać od siebie, to iż w kuchni butańskiej używa się bardzo, ale to bardzo dużo chili, co mnie niezmiernie cieszy. Ubogaciwszy swą wiedzę z zakresu sadownictwa, jedziemy do Paro, gdzie zostaniemy na kolejne 2 noce i będziemy mieli okazję spędzić czas nieco bardziej spontanicznie. Salt or sugar? Salt. Oni to kompletnie oszaleli. Zjadłem, nie wiem, 1/3 tej porcji, co była dla mnie przewidziana. Jestem tak pełny, oni jeszcze cały czas przynoszą nowe. I jeszcze spróbuj tego, spróbuj tego. Jeszcze mam jakie rozumiem. Rys dopiero przynieśli zupę i jeszcze będą przynosić kurczaki. Mam tutaj zaprawionych w jedzeniu zawodników, ale też już ledwo dają radę. Pierwszy dzień, kiedy mam apetyt, bo trochę się zrzeszyłem. Naprawdę mając taki apetyt, jaki mam dzisiaj, nie jestem w stanie połowy zjeść. W trakcie naszego krótkiego pobytu mamy niespotykanego farta. Trafiamy akurat na jeden z najważniejszych dni butańskiego kalendarza, chociaż nie było to planowane. Tutaj trafiliśmy akurat, wyobraźcie sobie, na jeden z największych festiwali, jakie odbywa się corocznie w Butanie. And the name of the festival is Chechu. Coś w tym rodzaju. And what is the meaning of the festival? Chechu literally means the 10th day of lunar calendar. People celebrate the auspicious date that is today, the 10th day of lunar calendar, and they will exhibit different kind of dances. And how long does it last? Usually for 3 days. Today is the second day. Today is the second day. Yes. And people like to wear the best dresses today. Best dresses. Yeah, I see. Everybody looks perfect except me. I'm the only one who is dressed like a homeless. Same here. Na klasztornym placu gromadzą się widzowie w tradycyjnych strojach, męskich go i kobiecych kira, żeby uczestniczyć w Chechu, czyli corocznym 3-dniowym festiwalu, podczas którego tancerze przedstawiają sceny nawiązujące do buddyjskich nauk. Loża VIP nam przypadła. Moi drodzy, jest coś... Taniec ten symbolizuje podobno to, co czeka nas po śmierci. Jak byłem już w paru 10 krajach, takie rzeczy to widziałem może w National Geographic.
They're actually the masters. Między tańczącymi od czasu do czasu przemykają się mężczyźni przebrani w czerwone maski i czerwone stroje. Nazywani są klaunami, bo udają, że potrafią tańczyć, a od czasu do czasu podchodzą do publiczności i opowiadają żarty o siusiakach. Ponadto klauni zwani Atsara do pasów przypięte mają drewniane, rzeźbione siusiaki, którymi teatralnie rozbawiają publiczność. A to śmieszek. Nie mogę przestać tego nagrywać i robić zdjęcia. The movie Little Monk was actually made here. This is called Paro Zone. 20 districts in Bhutan, they all have this kind of structure called zone. We call it zone or fortress. Everyone is so big? This is one of the smallest actually. Wow. To jest niby jeden z najmniejszych. Ściany XVII-wiecznego fortu pełne są malowideł przedstawiających opowieści zaczerpnięte z butańskiej kultury. So this is the representation of respect. So it is believed that if you keep this kind of painting in your house, there will be no problem between your family members, siblings. Małpka jak się filuternie uśmiecha. Siusiaczek. Notabene siusiak w kulturze butańskiej odgrywa niebagatelną rolę, a to za sprawą pewnego dosyć ekscentrycznego świętego. Oh yeah, for an outsider it's simply a male genitalia, right? For here, the people living here, it's not just genitalia. It represents fertility, and it's believed that painting this sort of houses drives away the negative emotions. I heard it's called Thunderbolt of Flaming Wisdom? Yes. Thunderbolt of Flaming Wisdom. Żyjący na przełomie XV i XVI wieku Drukpa Kunli zasłynął z dość specyficznych, a nie wiedzieć czemu przez niektórych nazywanych skandalicznymi, metod nauczania życia w harmonii z samym sobą i przy okazji z licznym zastępem swoich wybranek. So Drukpa Kunli was a tantric master who had a very different way of teaching. So unlike any other lamas, he was an enlightened being who teach their students or other people drive away your negative emotions. A nauczał za pomocą własnego grzmotu płonącej mądrości. Wszystkim moim byłym nauczycielom z podstawówki i z gimnazjum, którzy zgłaszali jakieś zastrzeżenia do rzekomo wulgarnych rysunków w moich zeszytach, chciałbym uświadomić, że to od zawsze był grzmot płonącej mądrości. Kurwa, ignoranci. Wieczorem Paro zdaje się tętnić życiem, zwłaszcza w porównaniu do stolicy, Thimphu, a główne ulice obfitują nawet w sklepy z dumnie stojącymi pamiątkami. Coś fajne? No pewnie. Takie malowane, co ja kupowałem, to tam gdzie indziej, to choć mogę ci tam zabrać. Wszystkich, którzy spodziewają się ode mnie jakiejś pamiątki z Bhutanu, muszę z przykrością poinformować, że chuja dostaniecie. A tak, z ciekawości ten kosztuje $1000 prawie. 58 tysięcy to jest jakieś $800. 3000 zł człowieku. Za coś takiego. She will be very happy. Yes! Tymczasem na noc idziemy z kapeluszem świętować Tse-Ciu, łącząc tradycje butańskie z naszymi, polskimi. Co prawda jutro najintensywniejszy dzień całej podróży,
Ale cóż, sztuka wymaga poświęceń. Jeśli Ci się podobało i chciałbyś lub chciałabyś pomóc jakoś w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo wydatnie w tym pomogą. Jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało i masz gdzieś, czy kanał kiedykolwiek się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.